Siemanko, po sieci śmiga już najnowszy singiel Cinnamon i w związku z tym dostałem bojowe zadanie opowiedzenia co nieco o produkcji tego numeru. Zamiast opowiadać, to po prostu pokażę wam, co się dzieje w sesji, tak więc zapraszam. Wszystko zaczęło się od tego, że dostałem od chłopaków fajnie nagrane ślady gitarowego numeru i zostałem poproszony o elektryfikację tej piosenki. Brzmiała ona mniej więcej w ten sposób. I pomyślałem, że nie ma nic bardziej elektrycznego od samego prądu, tak więc nagrałem sygnał zwarcia puszczony przez wzmacniacz elektryczny i ta ścieżka została sidechainowana do tempa numeru i chodzi to mniej więcej w ten sposób. Dodajemy sobie do tego basik. Już coś się zaczyna dziać. Pomyślałem, że na początku mamy jeszcze miejsce na jakąś dodatkową melodyjkę, tak więc dodałem chórki podbite gitarą elektryczną i brzmi to w ten sposób. Zwrotka. Automatyzacja delaya na wokalu. I wchodzimy do prechorusa. Początkowo brzmiał w ten sposób. I oczywiście mamy tutaj miejsce na kapkę elektroniki. Tak więc został dodany taki oto synth. Jak dla mnie brzmi jak prąd i takie było moje założenie. Zobaczmy w całości. W dalszej części prechorusa pojawia się pseudomuk podbijający bas. I wchodzimy w refren. Refren początkowo brzmiał w ten sposób. No i oczywiście mamy tutaj miejsce na pełno elektroniki, tak więc dodałem taki Kill Billowy synth. Oraz niższe syntezatory. I zobaczmy w całości. Na refrenie wchodzą też mocne, sfuzowane gitary. Posłuchajcie sobie, jak one brzmią. Mamy tutaj trochę krótkiego delaya. Przechodzimy do drugiej zwrotki. Wraca nam tutaj sidechain. I możemy sobie szybko jeszcze opowiedzieć o bębnach. Same z siebie brzmią tego. I bardzo ważnym elementem, jak dla mnie, jest tutaj podsamplowany biały szum na werbel. Słuchajmy samego. Brzmi to w ten sposób. Było coś o bębnach, to może o basie. Już na dzień dobry mieliśmy dosyć nasycony sygnał, ale zawsze można go nasycić bardziej. Trochę kompresji oraz saturacji i dwie równoległe ścieżki kompresji oraz przesteru dosyć mocno rozszerzonego efektem hasa. Ale dobra, lecimy dalej. Drugi prechorus. Już w nim pojawia nam się ten wysoki Kill Billowy synth. I zwiastuje to tylko jedną rzecz, że następny refren musi wyjść jeszcze mocniej. Tak więc pojawia nam się tutaj ścieżka dodatkowego arpeggiatora i brzmi ona w ten sposób. Posłuchajmy sobie całej elektroniki. I w całości. Jeszcze, jak pewnie wiecie, na koniec numeru pojawiają nam się smyczki.
brzmią w ten sposób i powoli wychodzą na pierwszy plan. Dzieje się to za pomocą automatyki, ale jest to automatyka nie tylko głośności, ale również filtra oraz reverbu. Jest ona zrobiona na grupie wszystkich instrumentów. Brzmi to mniej więcej w ten sposób. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.